Dzisiaj robimy ten boiler. Trzeba go zakryć półką, taką jak tutaj, żeby nie było tego widać, żeby była ładna szpara, żeby było ładnie, płynnie z całą resztą kuchni. W planie jest okleić wszystkie i tak tutaj meble. Będzie zrobiona z MDF-u, który już wcześniej wyciąłem w sklepie, więc przynajmniej się nie muszę martwić, że będzie źle. No i co? I lecimy. Najpierw muszę posprzątać, bo jest tutaj wszystko na razie. Tutaj widzicie, gdzie to będzie. Tu są półki. Nie będą srebrne, ale po prostu posprejowałem je do MDF. Jako że będzie później okleina. MDF ma taką dość strukturę, taką chropowatą, więc nie trzyma się do tego w ogóle żadne naklejki. Więc posprejowałem, posprzątam i będziemy lecieć dalej. Zawsze chciałem robić takie coś. Bierzemy papier, pokażę wam, o co tu chodzi. Profesjonalny drawing. Więc prosta sprawa. Uwaga, full 3D, żeby nie było. Kurde, jestem dumny. Pierwsze podejście do rysowania. Zobaczymy, jak pójdzie. Zaraz się wezmę. To teraz. Dobra, pierwsze co, to muszę tu zmierzyć, a muszę mieć listwę, żeby tutaj dać i na tym będą zawiasy się trzymać, bo do samej ściany zawiasów nie przykręcę. Trochę przypał. 96, od góry sobie zrobimy lekko też. To 90 zrobimy, czyli muszę iść uciąć na 90. Zrobię to piłą na górze, ręcznie. Będzie najlepiej. Tylko idź za kamerą, jak coś. Za kamerą! Poszłeś przed. Dzięki. Mam te drewienko, wyciąłem. Dachy budują na mniejszych, więc ta półka to przeżyje wszystkich. Półka. Ta szafka. I muszę ją tutaj przypasować. Będzie mi przeszkadzała ta płytka, więc wziąłem ze sobą to. Zapomniałem, jak się nazywa po polsku. Chisel po angielsku, już mi się angielski nazywa. Chisel. I będę musiał wyciąć tutaj ten kawałek, co są te kafelki. Najpierw wytnę tutaj tyle, ile będę potrzebował, czyli na przykład dotąd. Wytnę piłą troszkę się w głębie. Później wezmę ten chisel i puknę tutaj wzdłuż tej belki i to powinno fajnie się rozejść aż do tego cięcia. Nie będzie to idealnie, ale tego i tak nie będzie widać, zasłonięte będzie półką. Będzie gitara, spoko. Uwaga, jeśli ktoś nie wiedział, piła, bynajmniej tutaj taką mam, ma 90 i 45 stopni. I rączka jest zrobiona tak, że to zawsze jest kąt prosty, a tu jest 45 stopni. Więc, kiedy coś wycinasz, możesz sobie fajnie przyłożyć piłę do tego drewna, jeśli wiesz, że ono jest proste. I po prostu kreseczka, idealnie. I tak samo 45. Nauczyłem się tego kiedyś, patrzcie na to. Mógłbym tutaj dać linijkę i odrysować, ale patrzcie, jeśli fajnie przyłożycie palce, zrobicie tak i przejedziecie ładnie. Pięknie. Dobra, może być. Dobra. Kurde, dawno nie ciąłem piłą. Przypomniało mi się, że to się nazywa dłuto. Czasem jest za hojna. I dobra, i teraz muszę tak, daję to tu. Czy to zadziała? Trochę długa jest ten dystans, nie wiem, czy to pęknie tak, jakbym chciał, ale... Dobra, będzie ok. Teraz sprzątamy. Jest luźno. Dobra, czas sobie pomierzyć tu. Bo teraz tak, to idzie tu, teraz Kurde, jeszcze ta rura. Ja pierniczę, zapomniałem tej rurze. Czy ja tu wkręcę zawias? Jak ja wytnę w tym takie coś? Docinka. No i ty, elegancko, dobra. Zaznaczymy. Teraz trzeba to wywiercić w ścianę.
Tutaj Szymon z przyszłości, edytuję to i to co teraz zobaczycie to jakieś 2 godziny po planie o niczym, ale przyspieszone 40 razy. No z bałym dubbingiem miałem nadzieję, że coś z tego będzie, bo ogólnie jak sam siebie słyszę, to już mam ochotę nawet tego nie wrzucać. No ale z drugiej strony fajnie się można trochę nauczyć na tym. Już będę wiedział co lepiej robić podczas nagrywania już przed pełnym remontem. Także zdechłem sobie, odpaliłem trochę mocniejszą muzykę, no i trzeba było się wziąć do roboty. No ta jedna belka zajęła mi dobrą godzinę. Nie przygotowałem się zbyt dobrze, miałem za krótkie wkręty, musiałem robić to wszystko pod kątem, belka się przesuwała, boiler mi przeszkadzał. Ogólnie syf, wiem dlaczego ktoś nie wstawił tej półki tam, bo no to był dość duży problem. Ale półka wisi już tydzień i myślę, że jeszcze trochę potrzyma. Tutaj już zacząłem robić zawiasy. Najpierw wymierzyłem wszystko na belce, żeby się nie wkręcić tam w otwory, które zostały od wkręcania w ścianę. To wszystko później przeniosłem na drzwiczki. Oczywiście ostatecznie i tak zawiasy wyszły nad otworami. No ale ten niebieski plastik, bardzo fajna rzecz. Pomagał wymierzyć dystans na te zawiasy. Kupiłem go z AliExpress za funta, a naprawdę bardzo się przydał. Ogólnie z drzwi jestem zadowolony, myślę, że wyszły całkiem dobrze. No tutaj już przykręcam zawiasy, testowałem to kilka razy, bo wymiary się nie zgadzały, a musiałem być tutaj no, dość dokładny, bo ciężko było potem naprawić. Jak to mówią, zmierz 2 razy, dotnij raz. No i ostatecznie musiałem zawiesić te drzwiczki, niestety no znowu było ciężko, musiałem je dobrze ustawić. Mimo, że nie miałem dojścia do tych śrubek, żeby je uregulować, no ale jakoś tam dałem radę. I jeszcze zostało mi przyczepić boczną deskę, na której się będą zatrzymywać drzwi. Zobaczycie jeszcze jak nakładam już okleinę przed przykręceniem. No i co, oddaję mikrofon dla tego wieśniaka, niech kończy. Dobra, trochę męczarni, ale jak widzicie wisi, ja pierdzielę. Domyśliłem się jak to teraz ogarnąć i lecimy, ostatni zawias. Powinno już wszystko śmigać ładnie. Brother, To jest trochę... That's quite big. No i to dobra, koniec. Działa, otwiera się. Tu się taśma sklei i będzie wszystko super. Okej, dzięki, nara. Do następnego.